Lekcja 1. Rozwiązywanie problemów. To wydaje się rozsądne. A co z warunkami płatności w ramach naszej umowy? Proponujemy miesięczny harmonogram płatności. Jest to łatwiejsze dla obu stron. To brzmi uczciwie. Płatności miesięczne mogą pomóc w planowaniu budżetu. Dokładnie. Dzięki niemu możemy uporządkować nasze finanse. Doceniam to, że oboje jesteśmy po tej samej stronie w kwestii tego porozumienia. Tak, jasna komunikacja jest kluczem do udanego partnerstwa. Zadbajmy o to, aby wszystko udokumentować na piśmie. Absolutnie. Ważne jest, aby mieć zapis naszej umowy. Przygotuję warunki i prześlę je do sprawdzenia. Lekcja 2. Preferencje dotyczące zakupów spożywczych. Czy podczas zakupu wolisz produkty organiczne, czy zwykle? Zwykle kupuję regularnie, ale jestem otwarty na wypróbowanie opcji organicznych. To dobre podejście. Produkty organiczne często mogą być zdrowsze. Tak, słyszałem, że organiczne owoce i warzywa zawierają mniej pestycydów. Dokładnie. Warto wziąć to pod uwagę w przypadku produktów, które często jemy. Zgadzam się. Przyjrzyjmy się korzyściom i zobaczmy, czy jest to warte różnicy w cenie. Świetny pomysł. Chcę mieć pewność, że dokonuję najlepszych wyborów dla swojego zdrowia. Ja też. Zaplanujmy wyprawę spożywczą, aby sprawdzić obie opcje. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co wspólnie odkryjemy. Lekcja 3. Organizowanie projektów. Tak, mam. Zacząłem od sortowania rzeczy na różne kategorie. To brzmi jak mądry sposób na rozpoczęcie organizowania. To naprawdę pomaga, gdy wszystko jest wyraźnie ułożone. Dokładnie. Gdy już dokonasz kategoryzacji, łatwiej będzie ci zdecydować, co zachować, a co odrzucić. Tak, oznaczyłem także pudelka, żeby było jeszcze łatwiej. To świetny pomysł. Etykiety oszczędzają mnóstwo czasu podczas szukania rzeczy. Z pewnością czuję się bardziej produktywny, gdy wszystko jest zorganizowane. Całkowicie się zgadzam. Uporządkowana przestrzeń może prowadzić do porządku w umyśle. Zorganizujmy kiedyś razem podobną sesję organizacyjną. Lekcja 4. Zakupy gadżetowe. Czy lubisz kupować gadżety? Tak, uwielbiam odkrywać nową elektronikę w sklepie. To świetnie. Zawsze pojawia się mnóstwo innowacyjnych produktów. Dokładnie. To ekscytujące widzieć, co może zrobić nowa technologia. Lubię czytać recenzję, aby zobaczyć, co warto kupić. Ja też. Recenzje pomagają mi podejmować świadome decyzje. Jaki jest najnowszy gadżet, na który zwróciłeś uwagę? Patrzę na inteligentne urządzenia domowe. Wydaje się naprawdę wygodne. To fajne. Potrafię znacznie ułatwić codzienne zadania. Lekcja 5. Korzyści z jogi. Joga z pewnością ma korzystny wpływ zarówno na umysł, jak i ciało. Czy kiedykolwiek tego próbowałeś? Tak, ćwiczę jogę kilka razy w tygodniu, aby zachować koncentrację. To niesamowite. Sam chciałem rozpocząć rutynę. To świetny sposób na złagodzenie stresu i poprawę elastyczności.
Słyszałam, że pomaga to również w uważności i skupieniu. Absolutnie. Uczy bycia obecnym w tej chwili. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jaki styl praktykujesz? Zwykle ćwiczę hatha jogę, ponieważ jest idealna dla początkujących. Lekcja 6. Wyszukiwanie hoteli. Jeszcze nie. Szukałem w internecie, ale nie mogę znaleźć idealnego hotelu. To może być frustrujące. Czego szukasz w hotelu? Chcę czegoś wygodnego, z dobrymi udogodnieniami i dogodna lokalizacja. To z pewnością ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy rezerwacji. Tak, ja też wolę miejsca z pozytywnymi opiniami poprzednich gości. To madre. Recenzję mogę zapewnić wgląd w jakość hotelu. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że mój pobyt będzie przyjemny. Szukajmy dalej razem. Może uda nam się znaleźć świetną ofertę. To brzmi jak plan. Doceniam Twoja pomoc w tych poszukiwaniach. Lekcja 7. Szybkie znajdowanie rzeczy. To świetna funkcja. Z pewnością ułatwi to szybkie odnalezienie potrzebnych rzeczy. Zgadzam się. Posiadanie wszystkiego zorganizowanego oszczędza dużo czasu i frustracji. Tak, podoba mi się to, że niektóre aplikacje mają funkcję wyszukiwania umożliwiająca natychmiastowe zlokalizowanie elementów. Te funkcje są naprawdę pomocne. Milo jest mieć technologię, która pomaga nam w codziennych zadaniach. Dokładnie. Dzięki temu możemy skupić się na ważniejszych sprawach, zamiast szukać zagubionych przedmiotów. To wielka ulga, gdy możesz bez problemu zlokalizować to, czego potrzebujesz. Absolutnie. Chciałbym, żeby więcej narzędzi miało podobne funkcjonalności. Z pewnością, dzięki temu życie byłoby znacznie pełniejsze i wydajniejsze. Wypatrujmy innych przydatnych funkcji, które mogą ułatwić nam życie. Lekcja 8. Negocjowanie wielkości zamówienia. Jeśli chodzi o wielkość zamówienia, myślę, że możemy je renegocjować. Jasne, ważne jest, aby znaleźć równowagę, która będzie dobra dla obu stron. Tak, dostosowanie ilości może pomóc nam spełnić nasze wymagania budżetowe. Absolutnie. Ponadto może otworzyć możliwości uzyskania lepszych cen. Zgadzam się. Przygotujmy propozycję, która jasno określi nasze nowe warunki. Dobry pomysł. Jasna komunikacja pomoże uniknąć nieporozumień. Postaram się również podkreślić zalety tego nowego rozwiązania. Doskonale. W ten sposób będziemy mogli mocno uzasadnić nasze propozycje. Umówmy się wkrótce na spotkanie, aby omówić tę kwestię z dostawcą. Lekcja 9. Obawy dotyczące Wi-Fi. Podczas wydarzenia polaczenie Wi-Fi może być sporadyczne, to dotyczy. To zrozumiale. Czy istnieje plan awaryjny na wypadek awarii? Tak, myślę, że powinniśmy mieć mobilny hotspot jako kopię zapasowa. To brzmi jak mądry pomysł. Dzięki temu pozostaniemy w kontakcie. Dokładnie. Lepiej być przygotowanym, niż stawić czoła trudnościom technicznym. Tak, widziałem wydarzenia, w których występowały problemy z Wi-Fi i mogło to być chaotyczne. Chcę tego za wszelką cenę uniknąć. Upewnijmy się,
Ze wszystko mamy skonfigurowane z wyprzedzeniem. Dobre myślenie. Wprawdzie potrzebne nam urządzenia i poziom ich baterii. Świetnie! Razem możemy zapewnić sprawna i udana imprezę. Lekcja 10. Plany teatralne. Doskonale! Czy spotkamy się o 10:00 pod wejściem do teatru? Jasne, to działa dla mnie. Czy powinniśmy kupić bilety online z wyprzedzeniem? Tak. Udostępnienie ich online pozwoli nam zaoszczędzić czas i uniknąć długich kolejek. To świetny plan. Wolę spędzić więcej czasu ciesząc się programem, niż czekać. Dokładnie. Poza tym gwarantuje nam dobre miejsca. Tak, nie mogę się doczekać występu. Słyszałem o tym wspaniale rzeczy. Ja też. To będzie niezapomniane przeżycie. Nie mogę się doczekać. Przed rozpoczęciem przedstawienia koniecznie zjedźmy jakaś przekąskę. Dobry pomysł. Mały poczęstunek sprawi, że doświadczenie będzie jeszcze lepsze. Lekcja 11. Kontekst historyczny. Lincoln był prezydentem podczas największej próby, jaka kiedykolwiek stanęła w obliczu Stanów Zjednoczonych, wojny secesyjnej. Tak, był to burzliwy okres w historii, który ukształtował naród. Absolutnie. Jego przywództwo w czasie takiego kryzysu było niezwykle. Zgadzam się. Musiał podjąć niezwykle trudne decyzje, które miały wpływ na życie niezliczonej liczby osób. Tak, a jego zaangażowanie na rzecz jedności i wolności jest nadal celebrowane. Rzeczywiście, fascynujące jest badanie, jak jego działania zmieniły bieg historii. Uwielbiam dowiadywać się o kluczowych momentach i lekcjach, jakie możemy z nich wyciągnąć. Ja też. Historia może nas wiele nauczyć na temat odporności i odwagi. Zaplanujmy wkrótce wizytę w muzeum poświęconym tej epoce. Lekcja 12. Konstruktywna informacja zwrotna. Czy jest coś konkretnego, co chcesz omówić, zanim zaczniemy? Myślę, że można ulepszyć prezentację, dodać więcej elementów wizualnych. To świetna sugestia. Elementy wizualne mogą sprawić, że informacje będą bardziej atrakcyjne. Dokładnie. Pomagają zilustrować Twoje tezy i utrzymać uwagę odbiorców. Doceniam Twoją opinię. Będę pracować nad dodaniem większej liczby obrazów i wykresów. Doskonale. To naprawdę poprawi ogólny efekt Twojej prezentacji. Dziękuję. Chcę mieć pewność, że mój przekaz będzie jasny i niezapomniany. Nie ma za co. Chcę Ci pomóc i wiem, że świetnie sobie poradzisz. Przeanalizujmy to razem przed Wielkim Dniem, aby upewnić się, że jest dopracowane. Lekcja 13. Odpoczynek. Dzień dobry. Myślę, że lepiej będzie, jeśli dzisiaj wieczorem wrócisz wcześniej i dobrze wypoczniesz. To dobry pomysł. Jutro czeka mnie pracowity dzień. Tak, odpoczynek jest kluczowy dla zachowania energii i koncentracji. Absolutnie. Chcę wypaść jak najlepiej podczas zaplanowanych zajęć. Sen jest niezbędny zarówno dla naszego dobrego samopoczucia psychicznego, jak i fizycznego. Całkowicie się zgadzam. Łatwo to przeoczyć, ale robi to ogromną różnicę. Obiecajmy sobie dzisiaj wystarczająca ilość snu. Tak, wypoczęty umysł jest produktywny.
Życzę spokojnego snu i udanego jutrzejszego dnia. Lekcja 14. Oferty specjalne. Czy masz jakieś specjalne oferty lub zniski na tę usługę? Absolutnie. Zobaczę, czy są dla Ciebie dostępne jakieś promocje. To byłoby fantastyczne. Oszczędność odrobiny pieniędzy jest zawsze zaleta. Tak, myślę, że są pewne sezonowe rabaty, z których moglibyśmy skorzystać. Świetnie. Zawsze warto zapytać o potencjalne oszczędności. Zdecydowanie. Sprawdzę stronę i zobaczę, co mogę dla Ciebie znaleźć. Dziękuję. Doceniam, że się tym za mnie zajales. Bez problemu. Chcę mieć pewność, że otrzymasz najlepszą możliwą ofertę. Nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć, czego się dowiesz. Lekcja 15. Plany na weekend. Nie jestem jeszcze pewien. Macie jakieś pomysły na nasze weekendowe plany? Cóż, pomyślałem, że moglibyśmy wybrać się na wycieczkę. Pogoda ma być ładna. To brzmi jak świetny pomysł. Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu. Ja też. To doskonały sposób na relaks i kontakt z naturą. Dokładnie. Czy masz na myśli jakiś konkretny szlak? Tak, jest tam piękny szlak ze wspaniałymi widokami, który bardzo chciałbym poznać. To brzmi niesamowicie. Cieszę się, że mogę zobaczyć krajobrazy i cieszyć się świeżym powietrzem. Zakujmy trochę przekasek i spędźmy ten dzień. Świetny plan. Nie mogę się doczekać naszej pierwszej przygody. Lekcja 16. Plany na lato. Będę tam 2 tygodnie, a jej mama wiezie mnie do domu. To brzmi cudownie. To musi być wspaniale uczucie mieć tak wspierających przyjaciół. Tak, naprawdę nie mogę się doczekać spędzenia tam czasu. 2 tygodnie to niezła ilość czasu na relaks i zwiedzanie. Absolutnie. Planuję odwiedzić kilka lokalnych atrakcji i cieszyć się plaza. To brzmi idealnie. Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawić. Dzięki! Zrobię mnóstwo zdjęć, którymi się z wami podzielę. Bardzo mi się to podoba. Nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć o Twoich przygodach. Obiecuję, że po powrocie poinformuję cię o wszystkich szczegółach. Lekcja 17. Dopasowywanie ubrań. Przed zakupem ważne jest, aby upewnić się, że wszystko pasuje. Absolutnie. Chciałem uniknąć zwrotów, szczególnie w przypadku zakupów online. Tak, wypróbowanie wszystkiego na początku może zaoszczędzić wielu kłopotów później. Całkowicie się zgadzam. To bardzo frustrujące, gdy po dostawie okazuje się, że coś nie pasuje. Dokładnie. Zawsze sprawdzam tabelę rozmiarów i czytam też recenzje. To mądra strategia. Może dać Ci wgląd w sposób działania elementów. Tak, i nie zapomnij wziąć pod uwagę materiału. Niektóre materiały pasują inaczej. Dobry punkt. Wolę elastyczne tkaniny, ponieważ są bardziej wyrozumiałe. Tak samo tutaj. Zadbajmy o to, aby nie spieszyć się z zakupami. Lekcja 18. Pokonywanie nieśmiałości. Ja też boję się zatłoczonych miejsc. Mogą być przytłaczające. Całkowicie rozumiem.
Staram się podróżować poza godzinami szczytu, aby uniknąć pospiechu. To świetny pomysł. Dużo spokojniej jest, gdy nie jest tak tłoczno. Tak, łatwiej mi cieszyć się otoczeniem, gdy jest mniej ludzi. Dokładnie. Głębokie oddechy też pomagają, gdy zaczynam odczuwać niepokój. Zgadzam się. W takich sytuacjach skupianie się na oddechu uspokaja moje nerwy. Wszystko polega na znalezieniu technik, które będą dla nas skuteczne. Tak, obiecajmy sobie wzajemne wsparcie w sytuacjach, w których panuje tlok. Zdecydowanie. Przy odrobinie zachęty wspólnie poradzimy sobie ze wszystkim. Lekcja 19. Ochrona lotniska. Czy przed wejściem na pokład musimy ponownie przejść kontrolę bezpieczeństwa? Tak, przejdźmy przez kontrolę bezpieczeństwa i znajdziemy później naszą bramę. Zawsze czuję pewien niepokój w związku z kontrolami bezpieczeństwa. Ja też, ale ze względów bezpieczeństwa warto zachować ostrożność. Dokładnie. Chcę się tylko upewnić, że mam wszystko przygotowane. Tak samo tutaj. Zadbajmy o to, aby nasze karty pokładowe i dokumenty tożsamości były łatwo dostępne. Dobry pomysł. Dzięki temu proces będzie szybszy i mniej stresujący. Potem możemy zjeść przekąskę, aby zachować energię. Brzmi idealnie. Zawsze czuję się lepiej, gdy to zjem. Lekcja 20. Burza mózgów. Czy masz jakieś sugestie, od czego zacząć nasz projekt? Możesz spróbować przeprowadzić burzę mózgów, aby pobudzić kreatywność. To świetna sugestia. Uwielbiam tworzyć mapy misji podczas burzy mózgów. Tak, pomaga wizualizować powiązania między różnymi pomysłami. Dokładnie. Poza tym ułatwia to późniejsze uporządkowanie myśli. Poświęćmy temu trochę czasu w tym tygodniu i zobaczmy, co wymyślimy. Jestem podekscytowany. Współpraca zawsze prowadzi do bardziej innowacyjnych pomysłów. Absolutnie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co razem stworzymy. Ustalmy datę i sprawmy, aby była to przyjemna sesja burzy mózgów. Lekcja 21. Wybór miejsc. Hej, Anna, czy wybrałaś jakieś konkretne miejsca na wydarzenie? Cześć John, tak. Wybrałem miejsca przy oknie, żeby mieć lepszy widok. To brzmi świetnie. Wolę być blisko akcji. Rozumiem. Bycie blisko przodu może być całkiem ekscytujące. Dokładnie. Czy rozważałeś inne lokalizacje? Myślałam o części środkowej, ale podoba mi się naturalne światło za oknem. To ma sens. Naturalne światło może stworzyć przyjemną atmosferę. Absolutnie. Poza tym dodaje to milego akcentu naszemu doświadczeniu. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę wszystko z naszych miejsc. Lekcja 22. Niesamowite widoki. Jednym z doświadczeń, które szczególnie zapadło mi w pamięć, była wspinaczka na szczyt piramidy Sląca. To brzmi niewiarygodnie. Mogę sobie tylko wyobrazić widok z góry. To zapierało dech w piersiach. Podobał mi się panoramiczny widok na okolice. Wow, to musiał być niezapomniany moment. To naprawdę było. Stojąc na szczycie,
Poczułem więc historia. Bardzo chciałabym kiedyś odwiedzić to miejsce i przeżyć to na własnej skórze. Powinieneś. Energię tego miejsca trzeba poczuć na własnej skórze. Zdecydowanie dodaję go do mojej podróżniczej listy życzeń. Zaplanujmy wspólną wycieczkę i odkryjmy te cuda historii. Lekcja 23. Zabawne wspomnienia. My też się śmialiśmy. To był taki zabawny moment w drodze do szkoły. Naprawdę? Co się stało? John powiedział, że zelował, że nie ma aparatu, żeby uchwycić tę chwilę. To zabawne. Te spontaniczne chwile zawsze przywołują najlepsze wspomnienia. Tak, to małe rzeczy, które często wywołuje największy uśmiech. Zgadzam się. Zawsze powinniśmy mieć oczy otwarte na ciekawe doświadczenia. Zdecydowanie. Następnym razem nie zapomnij przygotować aparatu. Zadbam o to. Uwielbiam dokumentować nasze przygody. Zaplanujmy więcej wycieczek, podczas których będziemy mogli stworzyć jeszcze więcej zabawnych wspomnień. Lekcja 24. Aspiracje podróżnicze. Chcę odwiedzić Kyoto i poznać ich tradycyjną kulturę. To brzmi niesamowicie. Kyoto słynie z pięknych świątyń i ogrodów. Tak, wiele słyszałem o kwiatach wiśni i miejscach historycznych. To miasto o bogatej historii i kulturze. Pokochasz to. Nie mogę się doczekać, aby zanurzyć się we wszystkim, co ma do zaoferowania Kyoto. Bedać tam, zdecydowanie powinieneś spróbować tradycyjnych ceremonii parzenia herbaty. To jest na mojej liście. Chcę doświadczyć tej kultury na własnej skórze. I nie zapomnij poznać lokalnej kuchni. To jest pyszne. Absolutnie. Nie mogę się doczekać wszystkich kulinarnych przygód, jakie mnie przeżyje. Lekcja 25. Oszczędzanie pieniędzy. Tej, jak efektywnie oszczędzać pieniądze? Robię to samo. Konieczne jest ostrożne zarządzanie wydatkami. Dokładnie. Staram się ustalać budżet i trzymać się go każdego miesiąca. To mądre podejście. Pomaga mi to ustalać priorytety moich wydatków. Tak, kiedy tylko mogę, szukam też zniżek i ofert. Ja też. Kupony i wyprzedaże mogą naprawdę pomóc w naciągnięciu budżetu. Podzielmy się wskazówkami dotyczącymi oszczędzania pieniędzy i zobaczmy, to sprawdzi się w przypadku każdego z Świetny nas. pomysł. Możemy uczyć się na wzajemnych doświadczeniach. Razem możemy sprawić, że nasze oszczędności wzrosną. Lekcja 26. Piękno natury. Wodospad w parku jest bardzo piękny. Ma dwa różne wodospady. Wow, słyszałem, że to oszałamiający widok, który można zobaczyć na własne oczy. Tak, dźwięk spadającej wody działa uspokajająco i spokojnie. Mogę sobie tylko wyobrazić. Natura ma sposób na odświeżenie naszego ducha. Dokładnie. To świetne miejsce na relaks i zabawę na świeżym powietrzu. Zaplanujmy wizytę już wkrótce, aby wspólnie doświadczyć jej piękna. Bardzo mi się to podoba. Będzie to wspaniała odskocznia od zabieganego życia. Tak, dzień spędzony na łonie natury to zawsze dobry pomysł. Zorganizujmy piknik i spędźmy ten dzień.
Lekcja 27. Kobiety w sporcie. Walka o równość udziału kobiet w sporcie była długa droga. Tak, rzeczywiście. Kobiety ciężko walczyły o swoje prawa do konkurowania na wszystkich poziomach. Absolutnie. To inspirujące widzieć, jak wielu sportowców przekracza dziś bariery. Rzeczywiście. Wydarzenia takie jak Igrzyska Olimpijskie ukazują niesamowite talenty zawodniczek. Tak, i pomaga podnosić świadomość na temat znaczenia równych szans w sporcie. Zgadzam się. Im większa widoczność, tym bardziej młode dziewczęta czują się zachęcane do uprawiania sportu. Dokładnie. Wzory do naśladowania w sporcie mogą inspirować następne pokolenia. Ważne jest, aby świętować ich osiągnięcia i nadal walczyć o równość. Tak, razem możemy promować włączenie społeczne w sporcie dla wszystkich. Lekcja 28. Niezbędne elementy pakowania. Pamiętaj, że w bagażu podręcznym nie można przewozić plynów przekraczających 100 ml. Dobry punkt. Zadbam o odpowiednie spakowanie i sprawdzę swoje butelki. Tak, i nie zapomnij umieścić niezbędnych rzeczy w osobnej torbie dla bezpieczeństwa. To mądry pomysł. Ułatwi to proces na lotnisku. Dokładnie. Zawsze przygotowuj się z wyprzedzeniem, aby uniknąć stresu w ostatniej chwili. Ja też. Lepiej być zorganizowanym, zwłaszcza w podróży. Pomogę Ci wszystko sprawdzić przed wyjazdem na lotnisko. Dzięki. Doceniam Twoja pomoc. Znacznie ułatwia pakowanie. Upewnimy się, że mamy przygotowane wszystkie niezbędne w podróży akcesoria. Lekcja 29. Zajęcia zimowe. W miesiącach zimowych powinniśmy rozważyć kilka ciekawych zajęć, które sprawiają nam przyjemność. To świetny pomysł. Czy masz jakieś preferencje dotyczące tego, co moglibyśmy zrobić? Myślałam o jeździe na lezwach, a może nawet na rakietach śnieżnych. Obydwa brzmią jak bomba. Jazda na lezwach zawsze sprawia mnóstwo frajdy. Tak, a wędrówki na rakietach śnieżnych pozwalają nam odkrywać piękny zimowy krajobraz. Uwielbiam przebywać na świeżym powietrzu zima. To takie orzeźwiające. Ja też. Sprawdźmy pogodę i wybierzmy weekend na naszą przygodę. Brzmi idealnie. Z radością powitam sezon zimowy. Sprawmy, aby była to niezapomniana wycieczka z Goraca Czekolada. Lekcja 30. Świętujemy Robbiego Burnsa. Robbie Burns, słynny szkocki poeta, ma dzień poświęcony świętowaniu swojego wkładu. Tak, ludzie świętują ten dzień na imprezach, na których jedzą słynne szkockie potrawy. Kagis, prawda, tradycyjnie podaje się go podczas uroczystości. Dokładnie. Wiele osób lubi recytować jego poezję podczas wspólnego posiłku. To fascynujące, jak jego twórczość wywarła tak trwały wpływ na kulturę. Absolutnie. To wspaniały sposób na uczczenie jego pamięci i szkockiego dziedzictwa. Bardzo chciałbym kiedyś wziąć udział w kolacji Burnsnik. Ja też. Byłoby to naprawdę ciekawe przeżycie, pełne kultury i tradycji. Obserwujmy lokalne wydarzenia upamiętniające ten wyjątkowy dzień. Lekcja 31. Odkrywanie nowych miejsc. Tak, odwiedziłem już kilka nowych miejsc.
To ekscytujące. Odkrycie nieznanego miejsca jest zawsze ekscytujące. Uwielbiam poczucie przygody, jakie towarzyszy odwiedzaniu nowych miejsc. Ja też. Każde miejsce ma swój niepowtarzalny urok i historię do opowiedzenia. Dokładnie. Doświadczanie różnych kultur i zwyczajów jest dla mnie odświeżające. Tak, podróże otwierają umysły i poszerzają horyzonty. Nie mogę się doczekać naszej kolejnej wspólnej przygody. To będzie niesamowite. Absolutnie. Zróbmy listę miejsc, które chcemy odwiedzić w następnej kolejności. Brzmi jak plan. Odkrywanie nowych miejsc jest zawsze lepsze w dobrym towarzystwie. Lekcja 32. Spotkania rodzinne. Ludzie zbierają się z rodzinami, aby uczcić ten dzień, który przypada 25 grudnia każdego roku. Tak, Fleta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, w którym rodziny mogą się spotkać. To piękna tradycja przepełniona miłością, radością i świąteczną atmosferą. Absolutnie. O to właśnie chodzi w dzieleniu się posiłkami i tworzeniu wspomnień. Uwielbiam, jak rodziny tworzą w tym czasie swoje własne, niepowtarzalne tradycje. Tak, te tradycje czynią okres świąteczny jeszcze bardziej znaczącym. Nie mogę się doczekać spotkania ze wszystkimi i milego spędzenia wakacji. Ja też. Podczas uroczystości pamiętajmy o zrobieniu wielu zdjęć. Zdecydowanie. Ważne jest, aby pamiętać te radosne chwile razem. Lekcja 33. Wystawy artystyczne. To świetny pomysł. Słyszałem, że jest wystawa przedstawiająca wschodzących artystów. Tak, to wspaniała okazja do odkrycia nowych talentów w świecie sztuki. Uwielbiam sposób, w jaki wystawy mogą prezentować różne style i perspektywy. Absolutnie. To ekscytujące widzieć, jakie świeże pomysły wnoszą ci artyści. Zaplanujmy wspólne zwiedzanie wystawy i wsparcie tych artystów. Bardzo mi się to podoba. Inspirujące będzie zanurzenie się w kreatywności. Tak, poza tym możemy później porozmawiać o naszych ulubionych utworach. To brzmi idealnie. Zawsze lubię dzielić się z kimś przemyśleniami na temat sztuki. Sprawdźmy terminy wystaw i zaplanujmy wizytę już wkrótce. Lekcja 34. Wspólna praca. W porządku. Wykorzystajmy to jak najlepiej i dostosujmy się do sytuacji. Zgoda. Czasami nieoczekiwane zmiany mogą prowadzić do nowych możliwości. Absolutnie. Nie masz nic przeciwko, jeśli skorzystam z biurka. Kiedy będziemy się nad tym zastanawiać? Zupełnie nie. Pomoże nam to zachować porządek w tym czasie. Świetnie. Przygotuję tutaj swoje materiały i możemy zaczynać. Doskonale. Współpracujmy i sprawmy, aby ten projekt zakończył się sukcesem. Tak, wspólna praca często przynosi najlepsze pomysły. Całkowicie się zgadzam. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co stworzymy. Zanurkujmy i wykorzystajmy jak najlepiej nasz czas.